Witam Was z naszej osady słowiańskiej, którą własnoręcznie budujemy nad pięknym Zalewem Strzegocickim. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na nurtujące Was pytanie, czy Ukraińcy to są nasi bracia oraz jak to się stało, że powstało takie państwo jak Ukraina. Powiem szczerze, w tym filmie będę mówił stricte o historii. Zostawcie politykę na bok, chociaż na samym końcu trochę wspomnę o tym, komentując obecny konflikt zbrojny, natomiast głównie skupię się na faktach, które przez setki lat nawarstwiły się i doprowadziły do tego, że powstało państwo Ukraina. W tym odcinku zacznę od tego, co się działo na terenie dzisiejszej Ukrainy w starożytności. Opowiem o tym, co się działo w średniowieczu, a potem jak rodziło się państwo ukraińskie w wieku XVII, kim byli w ogóle kozacy, którzy te pierwsze ukraińskie zrywy niepodległościowe czynili. Przejdę do wieku XIX, a tak naprawdę skupimy się też trochę na wieku XX, który dla powstania Ukrainy był kluczowy. W starożytności ziemię dzisiejszej Ukrainy zamieszkiwali przede wszystkim Scytowie. Scytowie byli ludem indoeuropejskim, koczowniczym, królami koni, którzy jako pierwsi zdominowali cały step euroazjatycki od dzisiejszej Mołdawii aż po Autaj i dalej. Scytowie pozostawili po sobie wspaniałą kulturę, niesamowite złote ozdoby, byli bardzo zręcznymi rzemieślnikami, a przede wszystkim świetnymi wojownikami. Z nimi to walczyli Grecy, Persowie. Cyrus Wielki, założyciel chociażby Persji, zginął właśnie z rąk scytyjskiej królowej Tomiris, więc to byli właśnie tacy ludzie. Ale oni istniali tylko na południu dzisiejszej Ukrainy. Na północy byli nasi prawdopodobnie przodkowie, czyli prasłowianie, którzy zamieszkiwali tereny poza stepem, kiedy zaczynały się już gęste lasy, tereny bardziej podmokłe. Tam zamieszkiwała ludność bardziej osiadła i to właśnie byli nasi protosłowianie. Następnie miejsce Scytów na stepie zajęli Sarmaci i oni dominowali przez kilkaset lat te tereny. Scytowie zostali na przykład wypchnięci bardziej na Krym. W II wieku, na przełomie II właściwie i III wieku naszej ery, u schyłku starożytności można powiedzieć, na tereny dzisiejszej Ukrainy wkroczyli z terenów dzisiejszej Polski Goci. I tutaj Goci stworzyli potężny organizm państwowy, łącząc właśnie swój element germański z elementem słowiańskim, który był na północy, plus elementem koczowniczym, w tym przypadku sarmackim. Powstało ogromne państwo gockie, które za władania Hermeneryka rozciągało się na terenie praktycznie dzisiejszej całej Ukrainy i też dalej, bo na Rumunię, Mołdawię. To państwo zostało błyskawicznie zniszczone w 375 roku, kiedy to Hunowie najechali ze wschodu i po prostu jak walec przetoczyli się przez ten wieloetniczny konglomerat. Następnie, skoro przyszli Hunowie, to oni tutaj rozdawali karty na tym terenie, ale też ich era nie była wieczna, bo na początku średniowiecza wpadli Awarowie z kolei też ze wschodu i oni przejechali przez step, zajmując Nizinę Panońską, a po Awarach nastąpiły kolejne fale migracji. Tutaj Bułgarzy, którzy przez jeden wiek mniej więcej zajmowali tereny południowej Ukrainy, zanim wyemigrowali dalej. Po Bułgarach przyszli Hazarowie i Hazarowie zajmowali ogromny obszar na północ od Kaukazu, ale też ich władza obejmowała znaczne tereny dzisiejszej Ukrainy. Oni też prawdopodobnie założyli Kijów jako bazę swoją handlową, gdzie handlowali głównie z naszymi słowiańskimi przodkami. Na zasadzie oni ściągają z południa cenne towary, które interesowały możnowładców słowiańskich, natomiast w zamian kupowali przede wszystkim skóry, miód oraz niewolników, ponieważ handel niewolnikami dla Hazarów był kluczowy. I z jednej strony był to pokojowy handel ze słowiańskimi książętami, z drugiej strony były to po prostu rajdy, łupieszcze, których celem było łapanie jak największej ilości Słowian i sprzedaż ich do krajów arabskich. Po Hazarach, znaczy właściwie w międzyczasie, jak byli tu Hazarowie, też przewinęli się przez tereny południowej Ukrainy Węgrzy,
a później, kiedy w X wieku upadł kaganat chazarski, zniszczony przez Rurykiewiczów, przez kniaziów ruskich pochodzenia skandynawskiego, rozgościło się tutaj państwo, które nazywa się Ruś Kijowska. I to państwo jest już bardzo kluczowe dla Ukrainy, ponieważ wielu dzisiejszych Ukraińców odnosi wprost swoje dziedzictwo do wspomnień o wspaniałej Rusi Kijowskiej. Kiedy istniała tutaj Ruś Kijowska od końca IX wieku aż do wieku XIII, no to generalnie kulturowo oblicze tej ziemi się wtedy ukształtowało. Ta kultura Rusi to było połączenie greckiej cywilizacji, tutaj były ogromne wpływy bizantyjskie i tak samo alfabet dzisiejszy rosyjski jest właśnie konsekwencją tego, że te kontakty były z Greką i ci greccy myśliciele wymyślili alfabet na potrzeby tutaj mieszkających Rusinów. Było to oczywiście prawosławie, które przyszło z Konstantynopola. Znikąd indziej nie przyszłoby to prawosławie, jak tylko właśnie z południa. Plus kultura słowiańska, etniczna, rodowita, która tutaj była od wieków. Do tego trochę elementu skandynawskiego przyniesionego przez Rurykowiczów i ich drużynę waregów, wojów skandynawskich. I to wszystko stworzyło bardzo prężną kulturę ruską, która tutaj istniała przez kilkaset lat, aż do nieszczęśliwego wypadku w 1237 roku, kiedy to Mongołowie postanowili najechać i zniszczyć Ruś. Spowodowane było to tym, że kilkanaście lat wcześniej nad Kałką w bardzo łatwy sposób dwaj generałowie, Subedej i Dżebe, pokonali całą gromadę ruskich książąt i zobaczyli, że kraj ten jest potężny, bogaty, ale słaby militarnie. Więc po kilkunastu latach Mongołowie powrócili, najechali bezlitośnie Ruś i zniszczyli prawie całą, pozostawiając tylko północne skrawki nietknięte, które szybko, widząc co się dzieje, poddały się, zapłaciły haracz. I tak oto od 1240 roku Ruś cała wpadła pod zwierzchność Mongołów, którzy przekształcili się z kolei w Złotą Ordę. I teraz przez kolejne setki lat Złota Orda dyktowała tereny na terenie całej dawnej Rusi i oczywiście naszej omawianej dzisiaj Ukrainy. Ale Złota Orda z biegiem czasu stawała się coraz słabsza, coraz słabsza, coraz słabsza i tą słabość potomków Mongołów wykorzystali najpierw Litwini, którzy w XIV wieku stawali się potęgą i coraz bardziej parli na południowy wschód, zajmując stopniowo dawne ziemie ruskie, oraz wykorzystali tą słabość Węgrzy oraz Polacy. I tak można powiedzieć, w XIV wieku doszło do rozbioru terenu, który później stał się Ukrainą. Został on podzielony głównie przez Polskę i Litwę. Litwa w 1362 roku wygrała bitwę nad Sinymi Wodami. Bardzo ważna bitwa, w której pokonali oni Mongołów i zajęli dzięki temu Kijów. Z kolei Kazimierz Wielki przy współpracy z Węgrami zajął tą zachodnią część dzisiejszej Ukrainy, czyli Ruś Halicką. Więc w XIV wieku ten teren został podzielony. Następnie, jak oczywiście wiecie, nasze dwa państwa, czyli Polska i Ukraina, ożeniły się ze sobą, doszło do Unii i stopniowo te kraje dwa cały czas coraz bardziej się scalały, aż do takiego finalnego związku doszło w 1569 roku podczas sławnej Unii Lubelskiej. I podczas tej Unii z kolei Ukraina została włączona do Królestwa Polskiego. Jak gdyby Litwini odstąpili nam te południowe ziemie. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że oni nie byli na tyle silni kulturowo, moim zdaniem, żeby opanować tak ogromny obszar, plus to terytorium było bardzo kłopotliwe, ponieważ to były dzikie pola. I mimo, że jeszcze wtedy nie nazywały się one tak, to były dzikie pola, jak powiedziałem Wam, od starożytności praktycznie. Tam się przetaczały ludy koczownicze. I w czasach Rzeczypospolitej te dzikie pola polegały na tym, że Tatarzy,
którzy byli pozostałością po Mongołach, Hanat tatarski, głównie z Krymu, cały czas wyprawiał się na tereny dzisiejszej Ukrainy, szczególnie te południowe, i łupił, najeżdżał, a przede wszystkim brał ludzi w jasyr, czyli w niewolę, po to, żeby tak sprzedawać ich na południe. Ten handel niewolnikami ze Słowiańszczyzny od późnej starożytności praktycznie do XVII wieku, XVIII nawet, cały czas kwitł. Cały czas tam było zapotrzebowanie na tych niewolników, którzy byli, kobiety oczywiście piękne, a mężczyźni silni, pracowici, więc Arabowie ciągle ich potrzebowali. Też mieli nie lada frajdę z tego, że właśnie zniewalają niewiernych Giaurów. Więc ci Tatarzy cały czas najeżdżali te tereny i Litwa miała trochę tego dość. To był ogromny obszar, którego trzeba było niesamowicie bronić. Więc Polacy jak gdyby przyjęli ten gorący kartofel i zaczęli administrować tym terenem po swojemu. I tutaj mamy już podwaliny tego, co wydarzy się później, ponieważ ta polska kolonizacja wschodu, bo tak to można nazwać, nie podobała się części ludzi tam zamieszkujących, tych Rusinów, a co więcej, ona później została bardzo brzydko opisana i rozpropagowana, więc powstała taka niechęć do ludzi nazywanych polskie pany, czyli polska szlachta, która tam zdobywała ogromne tereny i wykorzystywała tych chłopów ruskich na zasadach quasi-niewolniczych właściwie. I między innymi przeciwko takiemu traktowaniu w 1648 roku wybuchł bunt Chmielnickiego, powstanie kozackie. I teraz parę słów o tym, kim byli kozacy, bo to w historii Ukrainy jest element bardzo istotny, taki powiedziałbym narodotwórczy mocno. Kozacy to byli tacy ludzie, którzy mimo tych wszystkich zagrożeń mieszkali na terenie na południe, na wschód od Kijowa, na tych właśnie dzikich polach. Na tych terenach ciągle najeżdżanych przez Tatarów. Czyli byli to ludzie zaprawieni w bojach, którzy radzili sobie w tym niezwykle trudnym środowisku, takim dzikim zachodzie. I byli z jednej strony byli oni z jednej strony dobrymi wojownikami, a z drugiej strony chcieli też do tego Królestwa Polskiego należeć, ponieważ był to dla nich niesamowity awans społeczny. Ci kozacy etnicznie to była niesamowita mieszanka, bo tam byli i Tatarzy, i Rusini, i Polacy, i trochę Litwinów, trochę tych ludów wcześniejszych, które tutaj byli, czyli Połowcy, Mongołowie, Pieczyngowie nawet. Także to mieszanka etniczna bardzo wybuchowa, że tak powiem. I oni przez Rzeczpospolitą byli często najmowani jako wojsko. Powstał tak zwany rejestr kozacki. Oni się bardzo z tego cieszyli, bo dostawali rząd i mogli to, co zwykle robili za darmochę, robić tutaj na wypłacie u króla polskiego, co im się bardzo podobało. I ci kozacy, którzy byli regularnie zatrudniani przez państwo polskie na służbę wojskową, po zmaganiach militarnych byli rozwiązywani, czyli stawali się takimi trochę bezpańskimi wojownikami i sami robili różne burdy. Czasami na terenie dzisiejszej Ukrainy, a czasami wyprawiali się po prostu przez Morze Czarne, tam łupili Turków, co było nam trochę na rękę, ale znowu były problemy z sułtanem. Był to taki element mocno wojowniczy i buntowniczy zarazem. Szala przebrała się w 1648 roku, kiedy to właśnie pod wodzą Bogdana Chmielnickiego kozacy zbuntowali się przeciwko Rzeczpospolitej i rozpoczęli słynne powstanie Chmielnickiego. Niestety Rzeczpospolita na początku zbagatelizowała ten problem. Dostaliśmy łomot w kilku bitwach i to powstanie zaczęło powiększać się jak kula śnieżna. Oczywiście było ono bardzo na rękę Rosji, która podsycała jak tylko mogła ten bunt kozacki. I teraz kluczowe wydarzenie, które będzie miało wpływ na dalsze losy Ukrainy, to tak zwana ugoda perejesławska. Czyli kiedy już ci kozacy się zbuntowali, już zaczęli tworzyć
własny taki dosyć niepodległy organizm państwowy, który nazywał się Księstwo Ruskie, bo oni chcieli być Rusią po prostu, to wtedy dogadali się z Rosją, że pójdą pod skrzydło cara. I w Perejsławiu właśnie w 1654 roku Chmielnicki dogadał się z wysłannikiem cara i przyjął zwierzchność rosyjską. Później Polska została zalana przez potop szwedzki i wreszcie zrobiła coś, co powinna była zrobić kilka dekad wcześniej, czyli zgodziła się na podział Rzeczpospolitej obojga narodów, żeby stworzyć Rzeczpospolitą trojga narodów. Rzeczpospolita zaproponowała Unię Chadziacką w 1658 roku, czyli właśnie trójpodział. Będzie od tego czasu Rzeczpospolita trojga narodów. Niestety, tak jak powiedziałem, było to już zdecydowanie spóźnione, już mleko się rozlało i mimo, że ten projekt był świetny i nawet początkowo kozakom bardzo się spodobał, przeszli na stronę polską masowo, nawet wygrali jedną bitwę z Rosjanami, to później w obliczu walącego się wówczas państwa polskiego, zalanego przez Szwedów, a później w stanie wojny z Rosją, ta koncepcja zupełnie upadła, ponieważ paręnaście lat później w Andruszowie nastał rozejm pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją, w wyniku którego to Rosja zajęła tereny dzisiejszej wschodniej Ukrainy, również i Kijów. I tak oto pod koniec XVII wieku spora część Ukrainy już dostała się pod rosyjskie panowanie. Później przyszły oczywiście rozbiory, które spowodowały, że już cała dzisiejsza Ukraina stała się częścią Imperium Rosyjskiego i tak trwała sobie dość mocno pod rosyjskim butem, ale przed wiek XIX. I w XIX wieku był taki ruch, który nazywał się romantyzm i on w Europie skutkował na przykład tym, że zaczęto rekonstruować narody, albo też nawet, można powiedzieć, wymyślać narody. I na przykład takim narodem zrekonstruowanym byli Litwini, bo język litewski, kultura litewska praktycznie już do tego czasu zaginęła, a intelektualiści litewscy zaczęli odgrzebywać, jeździć po wsiach, zapisywać te różne dialekty i tak naprawdę zrekonstruowali język litewski. Podobnie było właściwie z językiem czeskim, który też praktycznie już wymarł. Był jedynie znany jeszcze na prowincji, bo tam królował język niemiecki oczywiście, ale też ci intelektualiści czescy postanowili zrekonstruować czeską kulturę ludową i to dało później temu, że powstały Czechy jako państwo narodowe, słowiańskie znowu, czyli te ziemie ruskie znajdujące się właśnie pod kuratelą Rzeczypospolitej od XVI wieku, ten teren miał obejmować ten koncept zwany Ukraina. I rzeczywiście ci ludzie wyróżniali się na tle pozostałych, bo mieli właśnie swoją wiarę prawosławną, swój język ruski i swoją przeszłość, pierw Ruś kijowską, później właśnie te związki z kozakami. Jak najbardziej wyróżniali się na tle innych mieszkańców. Do tego właśnie powstała ta nadbudowa ideologiczna, która wykreowała, jak gdyby opisała ten naród, stworzyła mu mit założycielski. O, tak by to można było nazwać. No ale nic by z tego nie było, gdyby Rosja była cały czas silna, bo ona oczywiście nie była zainteresowana tym, żeby jakiś tam naród ukraiński nagle żądał autonomii czy w ogóle samodzielności. Więc na razie pozostawało to w sferze mitów. Oczywiście byli pisarze ukraińscy pierwsi, tacy jak powiedzmy analogiczni jak nasz Sienkiewicz, którzy pisali piękne powieści o tym, jaka to wspaniała jest Ukraina. Tworzyli właśnie ten mit założycielski i przyszła I wojna światowa. I podczas I wojny światowej oczywiście wszyscy dookoła zaczęli zauważać, że jest spora masa ludzi, która identyfikuje się jako Ukraińcy i należy ich wykorzystać do swoich celów. I tutaj brylowały przede wszystkim Austro-Węgry oraz Niemcy, które w obliczu porażki w I wojnie światowej starały się jeszcze, umierając, tych Ukraińców wysyłać na wojnę z Rosjanami po to, żeby osłabić swojego przeciwnika. Powstała Zachodnioukraińska Republika Ludowa, która była wspierana mocno przez Austro-Węgry,
które obiecały jej, że jeżeli wygrają wojnę, to uda się stworzyć taki konglomerat austro-węgiersko-ukraiński. Tutaj w tej koncepcji żyła Polska, więc oni w ogóle mieli koncepcję, jak już upadali dopiero. Coś podobnie jak nasza Unia Chadziacka, za późno ta koncepcja, żeby stworzyć rzeczywiście państwo wielonarodowe. Ale Austro-Węgry, jak wiecie, zapadły się i razem z nimi zapadła się ta zachodnio-ukraińska Republika Ludowa. Z kolei ona też padła, szczerze powiedziawszy, pod polskimi ciosami, bo ona nie chciała się połączyć z Polską, a Polska nie chciała tych ziem, bo to chodziło głównie o tereny wokół Lwowa, oddać jakiejś tam Ukraińskiej Republice Ludowej, więc wojsko polskie wtargnęło na te tereny, pokonało Ukraińców, mamy słynną obronę Lwowa, Orlęta Lwowskie, to są te tematy. Natomiast wschodnia Ukraina to był osobny kraj, który próbował być niezależny. On szukał schronienia pod skrzydełkiem Niemiec i nawet Niemcy stacjonowali tutaj licznymi oddziałami wojskowymi, pomagali im w walce z Rosjanami. No ale wtedy w Rosji była rewolucja bolszewicka i ci zapaleni rewolucjoniści pokonali te wojska niemieckie, ukraińskie, oni się wycofali i później jeszcze była jedna nadzieja dla Ukrainy, bo kiedy już Polska poradziła sobie z tą zachodnią Ukraińską Republiką Ludową, to była wyprawa na Kijów w kwietniu 1919 roku i ten Kijów udało się opanować i Polacy mieli nadzieję, że uda im się w Kijowie obronić, odeprzeć Rosjan i te tereny ukraińskie włączyć ponownie do państwa polskiego. Tak się nie stało. Tutaj marszałek Budionny pokonał polsko-ukraińskie wojska i my zostaliśmy wyrzuceni na zachód. Natomiast ukraińska, ta Republika Wschodnia upadła i tereny te weszły w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. A kiedy przyszło po Bitwie Warszawskiej do pokoju w Rydze w 1921 roku, w ogóle żadni przedstawiciele z Ukrainy nie byli brani pod uwagę. Po prostu Polska dogadała się nad głowami Ukraińców z Rosją. Ten teren został podzielony. Jak wiecie z historii, tutaj mówimy o mapie II Rzeczypospolitej. I weszliśmy w okres międzywojenny, kiedy to te aspiracje niepodległościowe Ukraińców zostały niesamowicie rozbuchane przez I wojnę światową. Oni już byli o krok tak naprawdę od stworzenia trwałego, niezależnego państwa, ale to im się nie udało. Bo moim zdaniem dlatego, że zaczęli się bratać z nie tymi, co trzeba. Bo gdyby, moim zdaniem, Ukraina od razu cała, jako masa, poszła pod polskie skrzydło, to my wtedy z Ukraińcami spokojnie moglibyśmy odeprzeć Rosjan i Ukraina byłaby, albo byłoby to jakieś takie dwunarodowe państwo, albo w ogóle mogłaby uzyskać niezależność jako nasz sojusznik na wschodzie. Lecz, tak jak wspomniałem wcześniej, na Ukrainie była ogromna niechęć wśród części Ukraińców, oczywiście nie wszystkich, ale właśnie niechęć do polskich panów, czyli do tej szlachty polskiej, która w ich mniemaniu przez setki lat wykorzystywała niesamowicie tych ukraińskich chłopów. I tak, prawda jest taka, że rzeczywiście były takie przypadki, ale to nie był jakiś taki precedens w ogóle bez porównania z tym, co robiły kraje kolonialne w Afryce czy w Ameryce Południowej. To jest w ogóle nie do porównania skala eksploatacji lokalnego społeczeństwa. W czasach II Rzeczypospolitej Ukraińców w Polsce było około 4 miliony z 25 milionów ogólnej liczby mieszkańców po I wojnie światowej, czyli 15%. I ten element narodowy był w państwie polskim najbardziej kłopotliwy. Dochodziło do regularnych zamachów. Na przykład dyrektor gimnazjum w Lwowie został zamordowany przez separatystów ukraińskich. Ta organizacja wyzwolenia Ukrainy ówczesna była nielegalna oczywiście w Polsce. Oni robili ataki terrorystyczne. Nawet członka polskiego rządu zabili w pewnym momencie. Więc byli naprawdę mocno uciążliwi i tutaj polska policja musiała ciągle robić dochodzenia, łapać tych ludzi, w areszcie ich trzymać,
Takim złapanym wówczas też przez Polaków był słynny Bandera, który właśnie za wystąpienia antypolskie siedział w polskim więzieniu. Ale co bardzo istotne w tym punkcie, tak naprawdę to był tylko mały odsetek Ukraińców, którzy zbrojnie walczyli przeciwko Polakom. Z tych 4 milionów ci, powiedzmy, separatyści ukraińscy to było maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Reszta jak najbardziej czuła się obywatelami państwa polskiego i w żaden sposób zbrojny nie stawała przeciwko temu państwu. Co pokazała też II wojna światowa, bo kiedy Polska została najechana w 1939 roku, to setki tysięcy Ukraińców stanęły też do walki po stronie polskiej w tej wojnie. Normalnie poszli do wojska i równie z Polakami, Żydami, Białorusinami, którzy zamieszkiwali te tereny, walczyli w obronie tej II Rzeczpospolitej. Ale oczywiście, jak wiecie, państwo polskie szybko się załamało pod naporem Niemców, a później Rosjan i zaczął się bardzo przykry dla dzisiejszej Ukrainy okres kolaboracji Ukraińców z Niemcami. Oni zaczęli oczywiście od samego początku wykorzystywać te ich antypolskie nastroje i podsycać je oczywiście odpowiednią propagandą. Tworzyć ukraińskie siły zbrojne, które miały pomagać im w walce z Rosją. I oczywiście na początku, kiedy Niemcy czuli się silni, to traktowali Ukraińców i tak mocno z buta, ale i tak chcieli rozgrywać ich przeciwko Polakom. Kiedy na przykład Bandera pojechał do Berlina, do Adolfa, myśleć o niepodległym państwie ukraińskim, to po prostu został wyśmiany praktycznie. Nie było o tym żadnej mowy. Później, kiedy w 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki i kiedy przegrali tak naprawdę tą batalię, no to polityka niemiecka zmieniła się już bardzo mocno. Zaczęło im się palić pod nogami, więc każde mięso armatnie było bardzo mile widziane i wtedy już byli bardzo mili dla Ukraińców. Ukraińcy niestety przyjęli ten haczyk, dali się werbować do Wehrmachtu masowo, do SS Galicjen i ginęli za sprawę niemiecką, ginęli za Adolfa, bo Niemcy obiecali im, że jak wygrają tą wojnę, to dostaną swoje wymarzone państwo. Oczywiście smutnym elementem tej współpracy tamtejszych Ukraińców z III Rzeszą są rzezie na Polakach, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej. One były zdecydowanie na rękę Niemcom. One też były na rękę tak naprawdę Rosjanom, więc oni, robiąc to, działali na korzyść naszych obu zaborców. Ale II wojna światowa, jak wiecie, skończyła się tym, że Ukraina nie otrzymała żadnej niepodległości. Oczywiście Rosjanie ani myśleli o tym, żeby Ukrainę wyzwalać, żeby dawać im niepodległość. Zresztą takim epizodem jeszcze, o którym nie wspomniałem wcześniej, był wielki głód na Ukrainie w 1932-1933, kiedy to z powodu właśnie idiotycznych zarządzeń komunistycznych miliony ludzi, szacuje się, że nawet 10 milionów ludzi umarło z głodu, głównie właśnie na terenie wschodniej Ukrainy, ponieważ Rosjanie wymyślili sobie kolektywizm i zupełnie inny sposób gospodarowania na roli. Więc absurd totalny, więc Ukraińcy naprawdę nie znosili Rosjan, a Rosjanie też mieli gdzieś tych Ukraińców, więc absolutnie nie myśleli o tym, żeby wolne państwo ukraińskie powstało. Powstała oczywiście Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, która obejmowała ogromne tereny, które były zamieszkiwane przez ludzi, którzy identyfikowali się jako Ukraińcy, ale nic poza granicami i nazwą to z autonomii nie miało, bo te socjalistyczne republiki radzieckie były pod kompletnym butem władzy centralnej w ZSRR. W 300 lat po ugodzie perejesławskiej, czyli w 1954 roku, Rosjanie zdobyli się na niesamowity gest
i przypominając Ukraińcom, że oni już 300 lat wcześniej chcieli się pod skrzydełko rosyjskie załapać, świętując bardzo to wydarzenie z XVII wieku, ofiarowali Ukraińskiej Republice Socjalistycznej Krym jako taki dar od Rosji. Ten Krym później oczywiście będzie kosztem niezgody, bo kiedy wreszcie ZSRR upadło, no to wtedy te republiki radzieckie zaczęły się wynosić na niepodległość. I tutaj niesamowitym zrządzeniem losu Ukraina nagle stała się potężnym państwem w Europie Wschodniej, zajmującym ogromne terytorium i nawet tenże Krym, który w momencie rozpadu ZSRR sam chciał się wybić na niepodległość, bo nie czuł żadnego związku z Ukrainą, ale Ukrainie udało się go jeszcze pod swoje skrzydełko zgarnąć. I w 1991 roku wreszcie powstaje ta wymarzona przez pokolenia Ukraińców niepodległa Ukraina. Ona na początku jako potężne państwo postsowieckie miało nawet broń atomową, ale Stany Zjednoczone, starając się ograniczyć ilość broni atomowej na świecie, żeby oni byli tymi, którzy przede wszystkim dysponują arsenałem atomowym, obiecali Ukraińcom, że jeżeli oni się rozbroją z tej broni atomowej, to oni im zagwarantują integralność terytorialną. I Ukraińcy na to poszli. Dali się zwieść tej amerykańskiej dyplomacji. Jak wiemy później, kiedy Rosja praktycznie bez problemu odebrała im Krym, Amerykanie poza protestami dyplomatycznymi tak naprawdę nie zrobili nic, żeby zachować integralność Ukrainy. No i wreszcie mamy rok 2022. Rosja najeżdża militarnie Ukrainę, twierdząc, że są to tereny z dawien dawna rosyjskie, przynajmniej od XVII wieku, przynajmniej od tej ugody perejesławskiej, kiedy to kozacy ukraińscy wtedy poddali się carowi. Ile w tym racji nie będę rozstrzygał, natomiast jeżeli chodzi o ten konflikt zbrojny, to uważam, że jest to najgłupszy konflikt, jaki tylko może być. Z jednej strony Słowianie i z drugiej strony Słowianie, oczywiście z licznymi domieszkami niesłowiańskimi i po jednej i po drugiej stronie, zabijają się o przesunięcie tak naprawdę linii na mapie. Ja uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, młodzi, którzy tam idą na wojnę, powinni razem pić wódkę, a nie strzelać do siebie z karabinów. I takie jest moje zdanie na temat tej wojny. Nie podoba mi się, że zarówno jedni, jak i drudzy idą tam opętani tak naprawdę propagandą, jedni rosyjską, drudzy ukraińską i umierają za tak naprawdę swoich przywódców, którzy im do głowy wbijają różne zwykle nieprawdziwe historie. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o współczesną Ukrainę, wracając do pytania, które postawiłem na początku, czy Ukraińcy są naszymi braćmi, to uważam, że w zdecydowanej większości jest to nasz bratni ukraiński naród. Ale w tym całym miodzie miłości polsko-ukraińskiej jest niesamowicie duża jednak łyżka dziegciu, powodowana tym, że faktem jest, że współczesne, nowożytne państwo ukraińskie niestety gloryfikuje pamięć tych zbrodniarzy, którzy potocznie nazywani są banderowcami, którzy mieli 100% antypolskie nastawienie i mordowali tysiące Polaków. Byłoby moim zdaniem super, gdyby Ukraina zupełnie wyparła się tej części swojej historii i w sensie nie, że zapomniała jej, tylko powiedziała, my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Natomiast niestety tak nie jest. Oni cały czas mają ulice nazywane bohaterami banderowskimi i jest to elementem ich kultu narodowego, co mi się bardzo nie podoba. Chociaż tych ludzi, którzy popierają tak naprawdę ten tak zwany banderyzm, na Ukrainie jest bardzo niewielu, ale władza traktuje to jednak jako element budowania tożsamości narodowej. Bardzo zabawnym elementem w tym wszystkim jest to, że na Ukrainie stał taki piękny pomnik upamiętniający właśnie te
ugody perejesławskie z 1654 roku, który szybciutko po wybuchu wojny został usunięty, żeby nie pamiętać o tej historii, jak to Ukraińcy, ci proto-Ukraińcy, że tak powiem, poddawali się z radością carowi rosyjskiemu. Także historia jest generalnie bardzo mocno zakłamana. Ja starałem Wam się opisać fakty chronologicznie, jak to wszystko miało miejsce od starożytności przez średniowiecze po czasy współczesne i sami dochodźcie do własnych wniosków. Ja Wam chciałem przede wszystkim przekazać mnóstwo informacji historycznych, które są istotne z mojego punktu widzenia po to, żeby zrozumieć fenomen Ukrainy, historię jej genezy i to, z czym mamy do czynienia teraz, bo to wszystko nie wyskoczyło sroce spod ogona, tylko to wszystko jest element setek lat tak naprawdę historii. Zresztą wszędzie to, co mamy dziś, jest efektem setek lat historii i dlatego historia jest bardzo istotna, żeby rozumieć te wszystkie procesy, które dzieją się dzisiaj na świecie, bo nic tutaj nie jest dziełem przypadku. Tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z naszej przeszłości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pod tym filmem znajdziecie linki do naszego sklepu, jak również do zrzutki, gdzie zbieramy na budowę naszej osady słowiańskiej. Bardzo gorąco zachęcam do wspierania naszego przedsięwzięcia, naszego stowarzyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!